Well, it is an honor to be with you all this morning. Jest to przywilejem dla mnie być z Wami dzisiejszego poranka, But even a greater honor to hold before us Christ our King. ale jeszcze większym przywilejem jest uwypuklić przed naszymi oczyma Chrystusa jako Króla. So I'd invite you to turn to Ecclesiastes, Chciałbym, abyśmy otworzyli teraz Księgę Kaznodziei Salomona, chapter 2, and I'll have the whole chapter read for us. i przeczytamy cały drugi rozdział z Księgi Kaznodziei Salomona. Powiedziałem sobie, nurze, popróbuj radości i użyj sobie. Lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem, to szaleństwo, a o radości, cóż ono daje? Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze nie prowadziło i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wielkie dzieła. Wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice. Założyłem sobie ogrody i parki, zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki i o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują. Mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszystkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. I znowu zacząłem rozmyślać nad mądrością, szaleństwem i głupotą, bo cóż innego czyni człowiek, który jest następcą króla, jeśli nie to, co już dawniej czyniono. I stwierdziłem, że mądrość góruje nad głupotą tak, jak światłość góruje nad ciemnością. Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności. Lecz poznałem to, że co spotyka jednego, spotyka wszystkich. Wtedy pomyślałem w swoim sercu, co spotyka głupca, to i mnie spotka. Dlaczego więc jestem mądry, skoro nie daje to korzyści? I powiedziałem do siebie, że również to jest marnością. Bo pamięć o mędrcu, jak i o głupcu, nie pozostanie na wieki, ponieważ w przyszłości zapomni się wszystkich. I tak znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem. Wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. I nie znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, muszę powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. A kto wie, czy on będzie mądry, czy głupi. A jednak rządzić będzie wszystkim, co ja zdobyłem w trudzie i w mądrości pod słońcem. Ale i to jest marnością. I zaczęły się budzić w moim sercu wątpliwości co do wszelkiego trudu, jaki znosiłem pod słońcem. Gdyż nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem, a potem musi swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie trudził, to również jest marnością i wielkim złem. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego tego trudu i porywów jego serca, którym się trudził pod słońcem? Skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju, to również jest marnością. Nie ma nic lepszego dla człowieka jak to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie, lecz stwierdziłem, że również to pochodzi z ręki Bożej.
Bo kto może jeść, kto używać bez niego? Gdyż Bóg daje człowiekowi, który mu jest miły, mądrość, wiedzę i radość. Lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, który mu jest miły. To również jest marnością i gonitwą za wiarą. If you've ever read the book of Ecclesiastes, it can be confusing, shocking, and depressing. I kiedykolwiek czytaliście Księgę Kaznodziei, to może być to czynność, która powoduje zamieszanie, szok i nawet doprowadzi do depresji, przygnębienia. It begins with this bang. Zaczyna się od takiego uderzenia. Meaningless. Marność. Everything is meaningless. Wszystko jest tą marnością. That grabs your attention. To już naszą uwagę przechwytuje. And then it introduces a conflict in chapter 2, verses 17. I w rozdziale 2, 17 wersecie ilustruje ten konflikt. So I hated life because the work that is done under the sun was grievous to me. Ja znienawidziłem życie, ponieważ ta cała praca, jaką pod słońcem uczyniłem, zasmuciła mnie. Here's the question I think the author is asking. I tutaj jest pytanie, które chyba ten autor zadaje. Is all of life pointless? Czy całe nasze życie jest bez sensu? What is the meaning of life? Jakie jest znaczenie życia? Why are we here? Po co w ogóle tu jesteśmy? And one of the reasons why I love this book Jednym z powodów, dla których bardzo lubię tę księgę, is not only does it ask the difficult questions that we're all asking, to nie tylko to, że ona zadaje te trudne pytania, które każdy człowiek sobie zadaje, but it also points us to the most satisfying answers. ale również ona wskazuje na bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi. Now in the chapter we just read, I w tym rozdziale właśnie przeczytaliśmy, here's the question that he's asking there. że oto jest pytanie, które on tutaj zadaje. Why don't we find ultimate satisfaction in our hobbies, work, and relationships? Dlaczego my nie znajdujemy naszego ostatecznego usatysfakcjonowania w naszych hobby, i w pracy, i w relacjach? And the answer that runs throughout the whole book, I odpowiedź, którą znajdujemy na kartach całej księgi, and actually all of Scripture, i tak naprawdę w całym piśmie, is this. jest taka. God has indeed imposed a purposeful curse on this created order. Bóg celowo nałożył przekleństwo na stworzony porządek. I'll say that again. Powiem to jeszcze raz. God has imposed a curse on this created order. Bóg celowo nałożył przekleństwo na ten stworzony porządek. Paul brings this up in Romans chapter 8, verse 20. Apostoł Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian, w 20 wersecie też to podnosi. Paul writes this. Apostoł Paweł napisał tak. For creation was subjected Bo stworzenie zostało poddane to frustration or futility or vanity or meaninglessness, znikomości, bezwartościowości, frustracji. not by its own will, but by the one who subjected it. Nie ze względu na swoją wolę, ale ze względu na wolę tego, który je poddał. And a hope that creation itself will be liberated from bondage to decay. W nadziei, że samo stworzenie zostanie wyzwolone kiedyś z tego zniewolenia, skażenia. So the book of Ecclesiastes is a 3D picture of the groan that we all feel. Więc ta Księga Kaznodziei jest takim trójwymiarowym obrazem tego naszego jęczenia, jakie odczuwamy, tej udręki. It's unpacking this curse and pointing us to the cure. Kaznodzieja rozkłada te naczniki pierwsze, to przekleństwo i wskazuje nam na uleczenie, na lekarstwo. 3 areas he mentions in the text that we'll look at very briefly. W tym tekście, w którym popatrzymy, są 3 obszary, które on omawia. Wealth, work, and wisdom. Bogactwo, praca i mądrość. First of all, let's look at wealth. Najpierw przyjrzyjmy się bogactwu. When you look at the first 11 verses, Kiedy patrzysz na pierwszych 11 wersetów, he's imagining life with
any and every sensual pleasure you could imagine. On odmalowuje obraz życia, gdzie występują wszelkie możliwe zmysłowe przyjemności. He has access to everything money could possibly buy. On miał dostęp do wszystkiego, co tylko pieniądze mogą kupić. Can you imagine, kids, having all the money in the world to buy every game you possibly wanted to have? Dzieciaki, wyobraźcie sobie, że macie całą kasę świata, że możecie kupić sobie dowolną grę, jaką chcecie, jaka jest tylko na świecie. Every toy you ever wanted. Każda zabawkę, o jakiej marzyliście. Well, he talks about a lot of different pleasures, like food, On mówi o jeszcze innych przyjemnościach, jak big houses, wielkie domy, hordes of cash, jakieś ogromne sumy pieniędzy. a home theater, Mam też kino domowe. and as much help around the house as you possibly could hire. I oczywiście ma tylu sług, ile tylko można zatrudnić do domu. Look at verse 10. He says, "Whatever my eye desired, I did not keep from them." Popatrzcie na werset 10. Czegokolwiek, czego zapragnęły moje oczy, ja nie odmawiałem im. Now, before you think, "Oh man, that would be nice," A zanim pomyślisz, och, jak to byłoby super tak żyć, notice this conclusion, popatrzcie, jaką konkluzję wyciągam. verse 11. Werset 11. I considered it all. Ja uznałem to wszystko, All of it was meaningless. że to jest marnością. It was like a striving after wind. To jest tak jak gonitwa za wiatrem. Now that picture is really helpful, striving after wind. Ten obraz naprawdę jest pomocny. Gonienie za wiatrem. When you live for pleasure or wealth, Kiedy żyjesz dla samej przyjemności, dla bogactwa, it's just like chasing after wind. to jest tak, jakbyś ścigał się z wiatrem. I mean, think about it. Pomyśl o tym. You can chase wind. Możesz gonić za wiatrem. You can see the effect that wind has on things, Możesz widzieć efekty, skutki, jakie wiatr wywiera na rzeczy. but you can't hold it. Ale nie możesz go złapać. You can't keep it. Nie możesz go zatrzymać dla You siebie. can't grab it. Nie możesz go uchwycić. You can't bottle it. Nie możesz zamknąć w butelkę. In other words, living for pleasure is living for something that doesn't last. Więc innymi słowy, życie dla przyjemności to jest życie dla czegoś, co nie może trwać. But one of the things that's important to notice about the text is this. Ale jedną ważną rzeczą, którą warto zauważyć co do tego tekstu jest to, There is no indication that pleasure is wrong. nie ma żadnej wskazówki, że przyjemność sama w sobie jest zła. That pleasure is not pleasurable. No, inaczej przyjemność nie byłaby przyjemna. Actually, our Lord commands us to enjoy things. Tak naprawdę Pan nam nakazuje, żebyśmy się cieszyli rzeczami. Philippians 4 verse 4. Serve the Lord with gladness. Filipian 4:4. Służcie Panu z radością. Rejoice in the Lord. Radujcie się w Panu. Psalm 37 verse 4. Psalm 37, 4 werset. Delight yourselves in the Lord. Rozkoszuj się w Panu. So that means becoming a Christian A to oznacza, że stając się chrześcijaninem, doesn't mean you become boring. nie stajesz się osobą znudzoną. It doesn't mean you're a killjoy. Nie jesteś osobą, która walczy z radością i chce ją zabić. It just means the more that you pursue pleasure, To oznacza, że im bardziej dążysz do przyjemności, the more elusive it becomes. to tym bardziej ona się wydaje taka iluzoryczna. It's as futile as chasing after the wind. Jest to tak bezowocne jak gonitwa za wiatrem. So what the author is arguing is this. Więc autor ten argumentuje w ten sposób. There's got to be something that gives us more meaning in life than just pleasure. Musi być w tym życiu coś więcej, coś bardziej wartościowego niż sama przyjemność. So then, second point, he turns to work. Więc drugi punkt. On zwraca się do obszaru, jakim jest praca. Look at verse 10 and verse 17. Zobaczcie werset 10 i 17. He built a really big house. On zbudował naprawdę duży dom. He experiences the success of, success in money. On doświadcza tego sukcesu, jaki przyniosł mu pieniądze. He takes great delight in everything that he's built up through his work. On rozkoszuje się, cieszy się tym, co przyniosła jego praca. But Ale
in a very sober moment, he looks back on his life and everything he has ever done. I w takim momencie otrzeźwienia patrzy wstecz na swoje życie i na wszystko, cokolwiek uczyniły jego ręce. All his projects, Jego wszystkie projekty, all his endeavors, wszystkie jego przedsięwzięcia, all his initiatives, wszystkie inicjatywy, everything that he has toiled, he's worked to achieve, wszystko, nad czym się trudził, pracował, żeby osiągnąć, and he realizes they have no eternal significance. i zdaje sobie sprawę, one nie mają wiecznej wartości, znaczenia. It reminds me of the saying, I to przypomina mi o takim powiedzeniu. on their deathbed, no one ever says, I wish I had spent more time at the office. Że na łożu śmierci nikt nie będzie wzdychał, och, jak żałuję, że nie spędziłem więcej czasu w biurze. And then he gives us two reasons why that's true. I tutaj mamy dwa powody, dla których jest to prawdą. First, he says, whatever he's done, he's got to leave it behind for someone else. Po pierwsze, cokolwiek osiągnął, i tak umierając będzie musiał zostawić innym. And second, he can't determine whether the person he leaves this to will be a wise person or a fool. A po drugie, wcale nie może zapewnić sobie, że ta osoba, której swoje dziedzictwo zostawi, będzie osobą mądrą, czy też głupcem. It could be that everything that he has worked towards in life and built up, Może się zdarzyć tak, że wszystko, za czym tak ciężko pracował i starał się i zbudował, the next person who comes after him tears it all down. ta druga osoba, która przyjdzie i odziedziczy to, wszystko to roztrwoni. Some believe that Solomon is the author of this book. Wielu uważa, że król Salomon jest autorem tej księgi. If that's true, Jeśli jest to prawdą, it's as if Solomon anticipated what his own son Rehoboam would do. to tak jakby Salomon oczekiwał, przewidywał, co jego syn Rehoboam naprawdę zrobi. So much of what Solomon built up, Tak dużo, co zbudował i nagromadził Salomon, Rehoboam tore down. Rehoboam roztrwonił, zniszczył. That leads me to ask us this question. I to prowadzi mnie do zadania tego pytania. Why do you work? Po co pracujesz? If your honest answer is, Twoją szczerą odpowiedzią jest: I work to get a house, ja pracuję po to, żeby zbudować dom, and then a better house, a potem już lepszy dom, and then a better house in a better neighborhood, a potem jeszcze lepszy, większy dom w lepszym sąsiedztwie. to afford 2 cars, I żeby być w stanie utrzymać 4 samochody that fabulous vacation to the French Riviera, i mieć te niesamowite co roku wakacje na francuskiej rivierze, to strengthen my stock portfolio, żeby też oczywiście pracuję, żeby wzmocnić moje akcje na giełdzie. what happens when you die? Ale co się stanie z tym, kiedy umrzesz? Your kids get it all. Wszystko to przejmą dzieci. And who knows what they'll do with it? A kto wie, co one z tym wszystkim zrobią? If you leave it to a fool, what's the point? Jak jeśli to wszystko, co zrobiłeś, zostawisz głupcowi, to jakie miało to znaczenie? That's just putting work in perspective. To stawia naszą pracę w pewnej perspektywie. It's not that work is wrong. To nie jest tak, że praca jest czymś złym. It's just that placing work at the center of our lives leaves us unsatisfied. To prawdą jest, że jeśli my pracę uczynimy centrum, sednem naszego życia, to pozostawi nas w końcu osobami nieusatysfakcjonowanymi. That means there's something more meaningful in life than work. To musi oznaczać, że w życiu jest coś bardziej znaczącego niż przyjemność i praca. That leads us to the third point. I to nas prowadzi do trzeciego punktu. We've seen there's a frustration with wealth and pleasure. Już zobaczyliśmy frustrację spowodowaną bogactwem i przyjemnością. There's a frustration with work. Jest też frustracja spowodowana pracą. And thirdly, a frustration of wisdom. I po trzecie mamy frustrację spowodowaną mądrością. Look at verses 12 to 16. Zobaczmy na wersety od 12 do 16. He says, I turn to consider wisdom and madness and folly. No teraz zwróciłem się do rozmyślenia nad mądrością, szaleństwem i głupotą. What he's getting at is this, I believe. I myślę, że on prowadzi nas do tego.
There's a great satisfaction in getting an education. Jest duża satysfakcja w tym, kiedy otrzymamy dobre wykształcenie. Kids, it's great that you're going to school. Dzieciaki, to jest naprawdę wspaniałą rzeczą, że możecie się uczyć. You're learning some very practical things that will help you later in life. Uczycie się wielu praktycznych rzeczy, które przydadzą wam się w życiu. It's incredible to study philosophy and science. To jest niesamowite, że móc studiować filozofię, naukę, To understand how the world works. rozumieć, jak ten świat działa, To figure out the meaning of the universe. by rozpoznać, czy wykoncypować znaczenie wszechświata. But that too is a chasing after the wind. Ale to również jest gonitwą za wiatrem. Why? Dlaczego? Well, he says that in the end, the wise and the fool both die. Bo on mówi, że pod koniec i ten mądry, i głupiec obaj umierają. Verse 14, they both have the same fate. Werset 14. Oni obaj mają to samo przeznaczenie. Now, very few of us will probably be remembered long after our deaths. Naprawdę niewielu z nas będzie pamiętanych długo po naszej śmierci. And he doesn't deny that pursuing a path of wisdom is better than folly. I on nie przeczy faktowi, że iść drogą mądrości jest lepsze niż iść drogą głupoty. But he makes it clear, death trumps both. Ale on mówi bardzo jasno, że tak czy siak śmierć zatriumfuje. And I think what he's getting at in part is this. I myślę, że prowadzi on nas częściowo do tego. If you're pursuing wisdom, Jeśli dążysz do mądrości, that is following the ways that God has created this universe to be, czyli podążanie za sposobami, w jaki Bóg stworzył ten świat, żeby on funkcjonował, following the commands that bring us life and not destruction, i podążając za tymi przykazaniami, które zapewniają życie, a nie zniszczenie, even that path leads to death. to nawet ta droga kiedyś kończy się śmiercią. That's why people, philosophers like Sartre and Kierkegaard and Camus would say this. I dlatego filozofowie tacy jak Sartre, Kierkegaard czy Camus powiedzą coś takiego. If all there is to this life, Jeśli całą wartością tego życia, or let me put it this way, albo inaczej, if this life is all there is, jeśli to życie jest wszystkim, co jest, and when you die, you rot, jeśli umierasz i tylko się rozkładasz, and the sun's eventually going to go out, i słońce kiedyś się wypali, all civilizations will pass, i wszystkie cywilizacje kiedyś zginą, that means no one will remember what you do. to oznacza, że będzie jakiś moment, że nikt nie będzie pamiętał o twoich dziełach. And do you know what that means? A co to oznacza? It doesn't matter how you live. To nie ma znaczenia, jak żyjesz. Again, that's what these secular philosophers are arguing. Podkreślę, że to mówią świeccy filozofowie. You could be nice, nasty, or naughty. Możesz być miły, okropny czy złośliwy. You could be brilliant or brilliantly stupid. Możesz być genialny bądź w sposób genialnie głupi. You could be a philanthropist who gives millions to the poor. Możesz być filantropem, który miliony ofiarowuje na potrzeby charytatywne. Or an extortionist who robs unsuspecting of millions. A możesz być dzieckiem, który okrada takie naiwne i łatwowierne miliony. It doesn't matter. To nie ma znaczenia. The result is the same. Skutek będzie ten sam. Everything will be forgotten. Wszystko będzie zapomniane. Everyone will be forgotten. Każdy człowiek będzie zapomniany. That's what they're arguing. To tak oni argumentują. Now let me pause here for a second. Ale pozwólcie, że zatrzymam się tu na chwilę. Aren't you glad you came this morning? Czy nie cieszycie się, że właśnie przyszliście tutaj dzisiaj? Where's the hope in all of this? Bo gdzie jest nadzieja w tym wszystkim? I think the hope is our hope in the gospel. Myślę, że naszą nadzieją jest Ewangelia. Our hope is in a person, not in work, not in wealth, not in wisdom. Nasza nadzieja jest w osobie, a nie w bogactwie, pracy czy mądrości. In Christ, I have all the contentment, all the joy, all the wisdom I need.
W Chrystusie mam całe moje usatysfakcjonowane, całą radość, całą mądrość, jakiej potrzebuję. See, the bad news that he's been talking about up to this point Ta zła nowina, o której do tego miejsca mówił, is the same for Christians or non-Christians. brzmi tak samo dla chrześcijan, jak i nie dla niechrześcijan. The deep satisfaction we seek in life is elusive for everyone. Taka głęboka satysfakcja w życiu każdej osoby jest czymś iluzorycznym, pozornym. But the good news is this. Ale dobrą nowiną jest to, Jesus put it this way. Jezus to tak ujął. I have come to give you life. Ja przyszedłem po to, aby dać wam życie. And not just a grin and bear it life, Nie takie jakieś, żeby ledwie przeżyć życie, but life to the full. ale życie w obfitości. That doesn't mean it's a life free of pain, Nie oznacza to, że będzie to życie wolne od cierpienia, but it's guaranteed to be a life full of purpose and meaning. ale jest to gwarantowane, że będzie to życie pełne celu i znaczenia. Do you remember Paul's words? Czy pamiętacie słowa apostoła Pawła? For me to live is Christ. Dla mnie życiem jest Chrystus. It means that what Christ has done To oznacza, że kiedy Chrystus dokonał swojego dzieła and gives to us i dał nam swoje życie, is of incomparable value to him than anything this world could possibly provide. to dla apostoła Pawła jest to nieporównywalna wartość względem czegokolwiek, co świat może mu zaoferować. He has given each one of you in this room a unique identity. On każdemu z nas w tym pomieszczeniu dał unikalną tożsamość. You bear his image uniquely. Ty w sposób unikalny nosisz Jego odbicie, Jego obraz. He has designed your life like an artist designs a tapestry. On zaprojektował Twoje życie tak, jak artysta projektuje swoje dzieło. And at the center of that relationship is unconditional love. I w centrum tej relacji z Nim jest bezwarunkowa miłość. He doesn't base his love for you on the ups and downs of your performance. On nie opiera swojej miłości do Ciebie na tych wzlotach, upadkach Twojego posłuszeństwa. But that also has another aspect of good news for us. Ale to też zawiera inny aspekt dobrej nowiny dla nas. If you are a beloved daughter or son of the King of Kings, Jeśli jesteś umiłowanym synem czy córką Króla Królów, it enables you to live with a new freedom. to On uzdalnia Cię do życia w nowej wolności. You're no longer controlled by a force or an object or a desire or a dream. Nie jesteś już dłużej kontrolowany przez jakąś siłę, jakiś przedmiot, jakieś pragnienie czy jakieś marzenie. Rather, you live in relationship with someone who continually and persistently holds his promises before your eyes. Raczej żyjesz życiem w relacji z osobą, która w sposób konsekwentny i wytrwały realizuje swoje cele dla Twojego życia. Think of it this way. Pomyśl o tym w ten sposób. On the cross, Na krzyżu all evil, wszelkie zło, all futility, wszelka marność, all meaninglessness has been conquered. wszelka bezwartościowość zostały pokonane. Jesus' death and resurrection was a historical proof Jezusa śmierć i zmartwychwstanie są historycznym dowodem, that a reversal of meaningless has taken place. że ten odwrócenie się, czy zawrócenie tej bezwartościowości nastąpiło. If all there is what we see and hear and smell, Bo jeśli wszystko to, co widzimy, słyszymy i czujemy powonieniem, to wszystko to jest jedyna rzeczywistość, then you live with frustration to wtedy żyjesz we frustracji, and death is the end. a śmierć jest końcem. But the promise of the resurrection is this: Ale obietnica zmartwychwstania jest taka, that purposeful curse is not the end. że ten celowo nałożone to przekleństwo na stworzenie nie jest końcem. The same world that's been subjected to futility and frustration Ten sam świat, który został poddany marności i frustracji, has been liberated from the bondage and decay through the cross and the resurrection. został uwolniony od zniewolenia i skażenia, zepsucia przez krzyż i zmartwychwstanie.
That means for a believer in Christ, To oznacza dla wierzącego w Chrystusa, nothing is meaningless. nic nie jest bezwartościowe. We can enjoy a sunset, Możemy cieszyć się zachodem słońca, music, muzyką, ambition and adventure. ambicjami, przygodami. We can enjoy wealth and work and wisdom Możemy cieszyć się bogactwem, pracą, mądrością, because there's something greater than those. ponieważ jest coś, co wykracza poza ich wartość. You don't have to extort those things. Nie musimy ich wydzierać, tych rzeczy. Grab as much meaning from those things as possible. Tak, chwytać ile się tylko da, nagrabić dla siebie. Rather, all those things are gifts. Te rzeczy raczej są darem dla nas. The beauty of the sunset Piękno zachodu słońca points you to the beauty of Christ. wskazuje na piękno Chrystusa. The best songs you've ever heard in life. Najlepsze pieśni, piosenki, które słyszeli w życiu. The one that gets you, that brings back those feelings of joy. Te, które przywołują na pamięć te chwile uczucia przyjemności, radości. Points you to the songs of mercy that Christ sings over you. To wskazuje na pieśń miłosierdzia, jaką Jezus śpiewa dla Ciebie. All these things that we enjoy Wszystkie te rzeczy, którymi się cieszymy, point us to the riches of grace, wskazują na bogactwo łaski. the boundless love of the Father, Taką nieograniczoną miłość Ojca. in the assurance that He does make all things new. I to zapewnienie, że On wszystkie rzeczy czyni nowym. Everything that you do apart from Christ Jakiekolwiek rzeczy, które czynisz poza Chrystusem, will feel like salt water to a thirsty soul. smakują tak jak słona woda dla spragnionej duszy. But even the most mundane, boring, and seemingly meaningless tasks Natomiast jak najbardziej takie zwyczajne, nawet nudne, wydawałoby się pozornie takie nieważne rzeczy, zadania, in Christ are transformed into something meaningful. jeśli są wykonane w Chrystusie, są przetworzone, przekształcone w coś znaczącego. I'm going to close with one quote from C.S. Lewis. Zakończę cytatem z C.S. Lewisa. This comes from his book, Mere Christianity. Pochodzi z książki Zwykłe chrześcijaństwo. He starts off by saying this. I zaczyna od takich słów. If you're young, you may not have experienced this. Jeśli jesteś młody, może tego nie doświadczyłeś. But one day you're going to realize Ale pewnego dnia zdasz sobie sprawę, all the things that you thought would make you happy won't. że wszystkie rzeczy, o których myślałeś, że uczynią cię szczęśliwymi, nie uczynią cię. The job you thought would make you happy, Myślałeś, że praca cię uszczęśliwi. the marriage you thought would make you happy, Myślałeś, że małżeństwo cię uszczęśliwi. the travel you thought would make you happy. Myślałeś, że ta podróż cię uszczęśliwi. And at first, when you have those things, you think, oh, they'll do it, they'll make me happy. Na początku, jak tego próbujesz, myślisz, o tak, to działa, to mnie czyni szczęśliwym. But I love what he says next. Ale później zobaczcie, co mówi dalej. He says, I'm not talking about bad marriages, Ja nie mówię o złych małżeństwach, bad jobs, złych tych pracach, bad trips. złych podróżach. I'm talking about the best possible ones. Ja mówię o tych najlepszych z możliwych. You're going to find that nothing actually satisfies. Dojdziesz do wniosku, że tak naprawdę nic z tych rzeczy nie usatysfakcjonuje cię. Now, when you finally realize that, Kiedy w końcu zdasz sobie z tego sprawę, you have one of three options. masz jedną z trzech opcji. First, Pierwsza, you could just say, I just need a better job, Pierwsza, to możesz dojść do wniosku, chyba potrzebuję lepszej pracy, a better wife lepszej żony or husband, albo męża, a better vacation. lepsze wakacje. That just turns you into an insatiable hedonist. I to zmienia cię w takiego nienasyconego hedonistę. You just become a nuisance to everyone around you. Zawsze, jak kto pojawi się wokół kogokolwiek, będziesz go drażnił. The second option Druga opcja. is just to say, it's not even possible. Drugie podejście to jest, nie, to jest niemożliwe. You can just say, there is no such thing as happiness. Nie ma czegoś takiego jak szczęście. And that hardens you. I to zatwardzi cię. It dehumanizes you.
to odhumanizuje cię. It kills a part of you that's meant to love and experience happiness. I to zabije w tobie tę cząstkę, która powinna kochać i doświadczać szczęścia. And now the quote that I wanted to actually mention. I teraz ten cytat. And this is the third possibility. Trzecia możliwość. Quote, Cytat. ducklings want to swim. Kaczątka chcą pływać, There is such a thing as water. bo jest coś takiego jak woda. Babies want to suck milk. Niemowlaki chcą ssać mleko. There is such a thing as milk. No, jest coś takiego jak mleko. Desires do not exist Te potrzeby, pragnienia nie istnieją, unless satisfaction for those desires exist. jeśli by nie istniało coś, co je usatysfakcjonuje. If you find a desire in yourself for something Jeśli znajdujesz w swojej duszy pragnienie czegoś, that nothing in this world can satisfy, czego nic w tym świecie nie usatysfakcjonuje, it probably means that you were made for another world. to prawdopodobnie oznacza, że zostałeś stworzony dla nie tego świata. Jesus would say, Jezus to powiedział. precisely, Dokładnie. come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. I have come to give you life. Ja przyszedłem, aby dać wam życie. You were made to find deep satisfaction in me. Zostałeś uczyniony, aby znaleźć głęboką satysfakcję we mnie. The satisfaction for things in this world Te satysfakcje z rzeczy w tym świecie are intentionally limited są w sposób celowy ograniczone. so that Po to, you find limitless joy, abyś znalazł nieograniczoną radość, happiness, szczęście, satisfaction satysfakcję through your true identity in me. przez Twoją prawdziwą tożsamość we mnie. Let's pray. Pomódlmy się. Jesus, we thank you for offering us a hope that this world cannot possibly give us. Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty dajesz nam nadzieję, której ten świat nie może nam dać. Forgive us for living for the false things. Przebacz nam za to, że żyliśmy czasem dla fałszywych celów. And we ask now that as we come to this table, I prosimy teraz, jak przyjdziemy do Twojego stołu, that you would remind us of what truly fills us, abyś Ty nam przypomniał to, co tak naprawdę jest prawdziwym odczuciem. truly satisfies us, Co jest naprawdę czym to, co nas usatysfakcjonuje. and truly gives us hope. I co nam naprawdę da nadzieję. Amen. Amen.